Cześć, nazywam się Alex. Razem z moją żoną Eweliną kupiliśmy i remontujemy ponad 100-letni drewniany dom na północy Szwecji. Jeżeli jesteś ciekaw, jak nam to wychodzi, to zapraszam do oglądania. Dom ten został zbudowany w 1911 roku w rejonie Högakusten, czyli na wysokim wybrzeżu Szwecji, położonym około 500 km na północ od Sztokholmu. Dom kupiliśmy jesienią 2022 roku po trwających wiele miesięcy poszukiwaniach. Właśnie dojechałem. Ciężka była droga. Ciężka przyczepa, ciężki samochód, ciężko się jechało, no ale dotarłem. Zaraz zrobimy krótki tour. Tutaj mamy werandę. No, tutaj samochód załadowany materiałami, różnymi rzeczami stoi. Tak wygląda weranda. Jest koniec października, tak w ogóle. Tak wygląda tutaj okolica. Żeby nie było, wygląda jakby słońce już zachodziło, a jest dopiero około godziny 14:15 albo 30, jakoś tak. Tutaj mamy kuchnię. O, właśnie muszę włączyć lodówkę, żeby już się chłodziła. Jest ciepło. Poprosiłem naszego sąsiada, żeby włączył piec. Miałem tutaj być wczoraj, no ale dzisiaj, także w sumie się cieszę, bo się nagrzało dosyć spoko. Bo wszystko widzę elegancko, ładnie, cieplutko. Także tu jest kuchnia. Pierwsze zadania remontowe czekają nas na górze. Kibelek wspaniały, miętowe. Tak to, martwy wentylator praktycznie. Tą łazienką się zajmiemy później. A jeszcze muszę odkręcić termę, bo tutaj mam termę. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Remont, który będziemy robić jako pierwszy. Będziemy robić na górze. I będzie on się odbywać w tym oto pomieszczeniu, które wygląda, no jak wygląda. I tutaj będziemy mieć łazienkę. Może to się jeszcze wydawać dosyć dziwne, bo nic tutaj nie ma z łazienkowej infrastruktury. No, może poza starym grzejnikiem. Ale plan jest taki, żeby tu była łazienka i mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Tutaj mamy sypialnię, która też będzie podlegała remontowi, oczywiście, tak jak wszystko tutaj. Tutaj mamy tak zwaną alkowę. Z jakiegoś powodu ktoś kiedyś zablokował tutaj okno. Tutaj jest, jakby to nazywać, pokój ogólnego przeznaczenia. Kiedyś tutaj mieszkali współlokatorzy, czy współlokatorka właściwie, która miała tutaj swój aneks kuchenny. Jest tutaj też stary piec węglowy, który planujemy zachować, ale przeniesiemy go na dół. Natomiast tutaj będzie, tu gdzie jest ten aneks, to jest planowane, żeby był korytarz. Natomiast tu gdzie stoję, będzie jedna mniejsza sypialnia. No tu będzie też jedna sypialnia. W tej części, no na razie wygląda to słabo, no ale od tego są remonty. Żeby jak coś wygląda słabo, żeby przestało wyglądać słabo, a zaczęło wyglądać całkiem dobrze. No dobra, bierzemy się za rozpakowywanie samochodu. Tak myślałem, że pokażę, jak wygląda to, co wiozłem. No przyczepa jest częściowo rozpakowana, to znaczy tutaj pod tymi szmatami, no mało to dekoracyjnie wygląda, ale wiozłem panele łazienkowe. Tutaj mamy beleczki. Gwiazda tego załadunku, czyli pompa ciepła.
Jeszcze mam wiaderka, łopatę, tu jeszcze była farba i szpachla. Całkiem się nieźle przewiozły. Natomiast tutaj się boję trochę otworzyć, bo obawiam się, że może runąć. Muszę iść po klucz, bo się zamknął sam. Zaraz gdzieś tutaj będzie klucz. No dobra, uwaga. Nic nie chce wylecieć, ale samochód wygląda. Spróbujmy. O! Wygląda tak. Generalnie jak, nie wiem, koczowisko bezdomnych, delikatnie mówiąc. No ale zaraz to zlikwidujemy. To jest główny bohater naszego remontu. Tak zwana sow alcove, czyli jakaś taka wspaniała alkowa, którą będziemy przerabiać na łazienkę. Jest to o tyle wyzwanie, że jak widać nie ma tutaj żadnej infrastruktury łazienkowej, no nie licząc kaloryfera, w którego rurach płynie woda, no ale oprócz tego chyba nic, nie mamy tutaj żadnej wody, żadnej kanalizacji, a w sumie to niczego tu nie mamy. No ale właśnie o to chodzi, żeby tutaj to zrobić. No bardzo stylowe mamy ściany z takiego surowego drewna, z takich desek. Mi się to akurat całkiem podoba i być może zobaczymy, jak będzie z tym szło. Być może pozdejmuję te deski i użyję je gdzie indziej. Plan jest taki, żeby tutaj, gdzie są teraz drzwi do pokoju, jeżeli nie naruszy to bardzo konstrukcji ściany, to planuję te drzwi, ten otwór po drzwiach załatać i zrobić wnękę prysznicową kawałek dalej, która będzie wchodzić do tego pokoju tutaj. W ten sposób w tym pomieszczeniu nie zabierzemy miejsca na prysznic, bo po prostu prysznic będzie de facto wnęką wystającą w tamtym pokoju, natomiast resztę tego miejsca na tej ścianie w tej sypialni, gdzie prysznic będzie wystawiać, tutaj zabudujemy garderoby i tu będzie taka ściana po prostu z garderobami. Tutaj mamy garderoby, które jakby zostały w tym domu. No one nie są jakieś najlepsze i jakby trochę każdy inny, ale coś tam się z tego zrobi. Także jestem dobrej myśli. Tutaj mamy jeszcze jedną zresztą garderobę. No, także zaraz się zabieramy. No jest pierwszy dzień. Dzisiaj przyjechałem, rozpakowałem narzędzia. Tutaj mamy trochę gratów, już stoi. Piła, tutaj płyty łazienkowe, tutaj trochę skrzynek. Także nie będę pewnie dzisiaj bardzo dużo robić, bo jestem trochę zmęczony po tej jeździe, no ale coś tam zrobię. Odkryję może podłogę, zrobię jakiś plan odnośnie kanalizacji. Popatrzymy, tutaj mamy jakieś takie luźne płyty, jakieś bardzo losowe materiały. No tutaj spuszczę zasłonę milczenia na wykończenie tutaj tego wszystkiego. No i chciałem też sprawdzić, czy tutaj nie będziemy mieć problemów z sufitem, czy tu jest wszystko suche. Według poprzednich właścicieli tutaj była kiedyś jakaś szkoda spowodowana wodą, ale zostało to naprawione. Dach wydaje się być w dobrym stanie, nigdzie nie znalazłem żadnych przecieków. No ale sprawdzimy. Zdejmę te paździerze stąd. Zobaczymy, jak to wygląda.
zobaczmy co z tą podłogą. Nie było to zbyt trudne. Przybite na gwoździki. No i już. Podłoga okazała się być taka fajna. Widać, że najprawdopodobniej są to oryginalne deski, które tutaj były. Każda jest innej szerokości. Ogólnie całkiem fajnie, jakby to miał być jakiś pokoik czy coś takiego, to po wycyklinowaniu byłaby tutaj elegancka podłoga. Teraz jest trochę nierówna. Te deski są trochę każda na innej wysokości, przybite na dosyć duże gwoździe. Plan jest taki, żeby wyciąć część tej podłogi, żeby móc położyć rury. Tutaj głównie kanalizacyjne. No wiem, że strop jest bardzo gruby, także będzie pole jakieś do popisu, żeby tutaj te rury jakoś ułożyć. Spadki porobić i tak dalej, także no zobaczymy. Zdejmę tutaj zaraz jakąś jedną deskę w kącie i zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jeszcze zobaczymy, co jest tu. Powinno wielkiego oporu stawić. Nie stawiło zbyt wielkiego oporu. Teraz tutaj zdejmiemy tą jedną deskę, którą się da tutaj. A few minutes later. I teraz nie wiem, czy to całkiem tak będzie, ale jeżeli się spojrzy na grubość tego stropu, tutaj to bardzo dobrze widać na klatce schodowej, no to jest jakieś 60 cm w sumie do powierzchni sufitu poniżej. Także całkiem prawdopodobne, że 60 cm trocin tutaj mamy. Jeżeli tak, to dobrze i niedobrze. Dobrze, bo wystarczy wybrać te trociny i można sobie tutaj wtedy dowolnie położyć rury i wszystko w tych trocinach. Niedobrze dlatego, że no, łatwo sobie wyobrazić scenariusz, gdy na przykład wybucha pożar i no wiadomo, jakby to się paliło. No ale nic, jest to popularne w zasadzie, jednak domy aż tak często się tutaj nie palą, także mam nadzieję, że ten nie podzieli tego losu. Dobra, zaraz pokopię tutaj i zobaczymy, czy coś tam jest innego głębiej. Dotarłem do dna pierwszego stropu. Tutaj mamy gazety i deski. Gazety służyły jako podkład, żeby trociny się nie sypały niżej. No i to są takie gazety tego typu. Uwielbiam takie znaleziska. Tutaj mamy, proszę bardzo, gazetę z Tisdagen. Mamy tutaj 1912-14 maja. No. O, tutaj nawet się reklamują trociny. Można kupić, proszę bardzo. Świetnie. Zatrzymajmy się tutaj na sekundę. Czujne oko mogło wyłapać coś o Titanicu. Faktycznie w gazecie z tego dnia jest wzmianka o zatonięciu Titanica. Zastanowiło mnie to, jak wyglądał świat w czasie budowy tego domu. Zapraszam na telegraficzny skrót wydarzeń z tamtych czasów.
W tamtym czasie Polska nie figurowała na mapie świata, będąc pod rozbiorami. Europejskie mocarstwa powoli, lecz nieubłaganie szykowały się do wielkiego konfliktu, czyli do I wojny światowej. Zimą 1911 roku ekspedycja Norwega Roalda Amundsena zdobyła jako pierwsza na świecie biegun południowy, wyprzedzając o zaledwie 3 tygodnie brytyjską wyprawę Roberta Scotta. Na Dalekim Wschodzie, po rewolucji przeciwko rządom cesarskim w Chinach, 1 stycznia 1912 roku proklamowano Republikę Chińską, kończąc w ten sposób dzieje Cesarstwa Chińskiego. 10 kwietnia 1912 roku swój dziewiczy rejs wypłynął cud ówczesnej techniki, czyli transatlantyk Titanic. Był to wówczas największy poruszający się obiekt zbudowany przez człowieka. Nie pomogło mu to jednak w starciu z górą lodową, która spowodowała jego zatonięcie już 14 kwietnia, czyli zaledwie 4 dni od jego wypłynięcia. Tymczasem w Sztokholmie 27 kwietnia 1912 roku rozpoczęły się 5. letnie Igrzyska Olimpijskie, w których po raz pierwszy wystąpili sportowcy z 5 kontynentów. Szwecja zajęła 2. miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej, ustępując tylko Stanom Zjednoczonym. W okolicach roku 1900 w Szwecji mieszkało około 5 milionów ludzi, z czego przeszło 1 milion zamieszkiwało miasto, głównie Sztokholm. Według spisu powszechnego z 1902 roku w sztokholmskich mieszkaniach panował straszny tłok. Typowe mieszkanie robotników składało się często tylko z kuchni, w której gotowano, mieszkano i spano. Takie mieszkania zamieszkiwało średnio 3,6 osoby. W mieszkaniach dwupokojowych, składających się z pokoju i kuchni, tłoczyło się średnio prawie 5 osób. Spowodowało to trend budowania osiedli domów jednorodzinnych poza ścisłym centrum miasta, gdzie mogły przenieść się wyższe warstwy społeczne. Zaczęły powstawać wspaniałe wille w stylu narodowego romantyzmu, które w obecnych czasach potrafią kosztować dziesiątki milionów koron. Pozostałe 4 miliony obywateli Szwecji zamieszkiwało rozległe szwedzkie prowincje, w tym rejon Westernorrland, gdzie znajduje się nasz dom. W tamtych czasach rejon ten był głównie znany z przemysłu drzewnego oraz rybołówstwa. Tutaj większość ludzi mieszkała o wiele skromniej, w typowych szwedzkich domkach bez luksusów, często zbudowanych z losowych materiałów i o minimalnym metrażu, który łatwo było ogrzać i urządzić. W sztokholmskich mieszkaniach i bogatych domach dominowały stylowe tapety, frezowane listwy, sztukaterie i piękne kaflowe piece. Życie domowników skupiało się w bogato wyposażonych salonach z kanapami, fotelami i stylowymi meblami. Jednak większość domów na prowincji nie mogła pochwalić się tak bogatym wyposażeniem. Kuchnie, będące często sercem każdego domu, stawiały przede wszystkim na funkcjonalność. Wygląd nie miał takiego znaczenia. Centralnym punktem była kuchnia opalana drewnem, która często stanowiła główne źródło ogrzewania dla całego domu. Wyposażenia dopełniały drewniane szafki, przeróżne haczyki, półki, półeczki, a czasem nawet zlew z kranem, ale jednak bez bieżącej wody. Łazienki były wtedy rzadkością, ale w bogatych domach można było je znaleźć. Często posiadały żeliwne, emaliowane wanny oraz prysznice. Niekiedy nawet z piecem podgrzewającym wodę do kąpieli, ale to już był prawdziwy luksus. W większości domów i na prowincji i w mieście toaleta sprowadzała się do deski z dziurą, która umieszczona była w osobnym domeczku na podwórzu. Rolę kanalizacji spełniał dół wypełniony kamieniami. Mamy dzień drugi. Jest około 9 rano. Wstałem wcześniej. Chciałem zrobić rozpoznanie. Na początku byłem dosyć pesymistycznie nastawiony do tego, zwłaszcza gdzie kanalizę puścić, ale okazało się, że co? Gdzie tak trochę mgliście. Okazało się, że tutaj to jest okno od kuchni. Tutaj mamy taką inspekcję i tutaj biegnie sobie kanaliza, główna kanaliza
do której mam zamiar podpiąć pion, który będzie szedł do łazienki na górze. Także jest to dobra wiadomość, bo już naprawdę byłem pesymistycznie nastawiony do tego, jak zacząłem oglądać, jak wygląda orurowanie i wszystko pod domem. Jest tam bardzo niewygodnie, bardzo ciasno. Zresztą możemy zajrzeć. Tutaj jest najwyższe wejście do piwnicy. Bardzo praktycznie przedstawione cegłą. Ups. Gdzie to było? Aha, tu. Okej. No, niewiele tu widać, ale no tak to wygląda generalnie. Tu jest mnóstwo, tu jest rozprowadzone ogrzewanie. Nie najlepiej, bo jednak zaizolowane, no ale tutaj w tej zimnej części może z czasem się jakoś tutaj to doizoluje. No i tam, gdzie jest taki kupa żółtego, tam jest izolacja i tam jest właśnie wyprowadzenie głównej kanalizacji. Podejrzewam, że zostało to zrobione, jak gmina podłączała tutaj te budynki do miejskiej kanalizacji wodociągów i po prostu musieli się jakoś dostać i najkrótszą drogą od ulicy to wypadło tędy. Tutaj gdzieś się zresztą jest. Tu jest gdzieś, nie wiem teraz do końca gdzie, ale gdzieś tutaj jest dostęp do kanału, chyba tutaj pod tym liściem jest dostęp do, tak, tu jest dostęp do, o nawet lodem się pokryło, dostęp do kanalizacji, do przeczyszczania i tak dalej. No i tutaj także szczęśliwie tak się zdarzyło, że będę mógł po prostu prosto z góry w dół w szafkach kuchennych puścić nowy pion i podłączyć go tutaj. Natomiast żeby to zrobić, muszę zdemolować kuchnię. Znaczy trochę zdemolować kuchnię, nie całkiem. Muszę sobie wziąć taki wózeczek. Oczywiście wszystko uparte. Taki wózeczek, na nim sobie postawię lodówkę. Sytuacja jest następująca, wywaliłem te szafy, teraz sobie odmierzyłem, gdzie wypada rura. Rura wypada mniej więcej tutaj, ta, która jest pod nami, także zaraz będziemy tutaj demolować podłogę. Jeszcze chciałem tylko pokazać, jak wygląda ta rura. To tutaj mamy taką jamę, jaskinię i tutaj mamy rurę, która jest w bardzo dobrym miejscu. Zaraz się do niej spróbujemy dostać.
fajny update. Udało mi się przewiercić tutaj dziurę w podłodze. Dobrałem się dzięki temu do tych rur kanalizacyjnych, co mnie bardzo cieszy. Natomiast potem zacząłem sprawdzać sufit i okazało się, że sufit jest tutaj podwieszany i to dosyć mocno. Tutaj widzimy resztki oryginalnego sufitu i tam jest taka przestrzeń, pewnie nic nie będzie widać. No, taka przestrzeń. Dość nisko opuszczony ten sufit. Ciekawe czemu. W każdym razie teraz pójdę na górę i spróbujemy się przewiercić od dołu, znaczy od góry w dół. Zobaczymy, czy nam się to uda. The next day. Mamy następny dzień. Wczoraj bardzo długo mi zeszło na zakupach, że musiałem pojechać prawie 100 km. Dzisiaj się biorę za kanalizację. Mam zamiar dzisiaj zrobić wszystkie instalacje, albo przynajmniej większość. Tak wygląda tutaj nam kanaliza. Mam zamiar po prostu przedłużyć tą 110 w górę. Pokażę wam, jak to wygląda od środka. No, od środka wygląda to tak. Tutaj idzie w dół. Tutaj no małą komplikacją jest ta rura. Także nie mogę tej rury ruszyć w górę. Muszę niestety ją przeciąć i po prostu ją wyciągnąć w dół. I potem jakoś to tam połączymy. Zobaczymy. Lecimy z robotą. Many hours later. No, namordowałem się trochę z tym. Ta istniejąca jest to szara rura, była strasznie uparta. Jeszcze nie mogła iść do góry, bo tutaj jest ta rura od wody. Ale udało mi się wpasować. Wszystko jest dobrze, zaraz będziemy testować. Tak to wygląda od zewnątrz. Tam na dole była redukcja na 75. Teraz po prostu jest 110 z jednym kolankiem, żeby spionizować. No i tak to idzie. No, jest już popołudnie. Namordowałem się nieźle z tym, ale główny odcinek kanalizy jest już puszczony aż do góry. Podwieszony tam. Chciałem trochę nowy otwór wywiercić, bo mi się nie zgadzało. Pokażę zaraz, jak to wygląda na górze. Od góry mniej imponująco. To oczywiście tak nie zostanie. To będzie prosta rura do kibelka. Tutaj mam rozgałęzienie na umywalkę i na prysznic. No i tak mi zleciał prawie cały dzień na walkę z tym. No ale już wyszedłem na prostą. Teraz już będzie łatwiej.